z głębokich odmętów szwedzkiego łojenia objawia swoje parszywe, plugawe oblicze On, jeden z klasycznych albumów tamtej sceny death black metalowej. A dzisiejszym albumem jest Grotesque in the Embrace of Evil. Grotesque powstają w 1988 roku w Gothenburg w Szwecji. Co ciekawe, ta kultowa już kapela nigdy nie doczekała się pełnoprawnego albumu. Publikują 3 dema: Ripped from the Cross z 1988, The Black Gates is Close oraz Rehearsal demo z 1989, zaś w 1990 wychodzi epka Incantation. W 1996 ukazuje się album kompilacyjny pod tytułem In the Embrace of Evil z wcześniej dokonanymi nagraniami, o którym opowiem parę słów. Ciekawostka jest taka, że na wokalach udzielał się Thomas Lindberg, znany później z At the Gates jako Godspell, oraz Christian Wallin, znany jako Necrolord na gitarach, znany później ze swojej twórczości okładkowej. Na wspomnianej kompilacji znalazły się wszystkie kawałki, jakie zespół dokonał w studiach nagraniowych. Krążek zaczyna się 5 utworami zarejestrowanymi w 1989 roku. Miała być to pierwsza część ich debiutu. Jest ona bardzo slayerowo-sepulturowa. Kolejne 3 utwory to zarejestrowane w 1990 roku w Sunlight Studio. Są one o wiele mroczniejsze i bardziej złe. Po tej sesji zespół się rozpadł, ale weszli jeszcze raz, tym razem do Brno Studio i w 1996 roku zarejestrowali 2 ze swoich najwcześniejszych kawałków, czyli Church of the Pentagram i Ripped from the Cross. W tych wersjach utwory brzmią obłędnie. Muzyka na albumie to proto-szwedzki death metal. Pojawiają się melodie, jest ich nawet sporo, ale dźwięki mają w sobie ciemność oraz koszmar, który swoimi mackami oplata cię z każdej strony. Riffy są techniczne, thrashowe, w paru momentach pojawiają się akustyczne oraz klawiszowe momenty, które całości nadają czarciego kopyta. Solóweczki rozświetlają zaś mroki i cienie. Perkusja ofensora jest pełna blast beatów oraz szybkich przejść perkusyjnych, jakby kołatała do bram piekielnych, aby wpuścili nas tam na chwilę, byśmy się ogrzali. Wokale Godspella są dość oryginalne, nie są typowym growlem ani blackowym krzykiem. To jakby wymieszanie jednych z drugimi, które wypluwają z siebie diabelskie teksty. Produkcja jest surowa, pełna agresji i ekspresji. To zasługa osławionego Sunlight Studio, najwyższa półka najniżej położonych podziemi. Każdy utwór to zamknięte dzieło, pełne fantastycznych doznań muzycznych, ociekających ponurym mrokiem oraz smolistą mazią, w którym uchwycono atmosferę sarkofago i blasfemii. Grotesque brzmią zupełnie inaczej niż typowa kapela ze Szwecji. To jakby dźwięki zamknięte w kapsule czasu dla przyszłych pokoleń, aby również i one mogły doświadczyć, jak się grało na początku, gdy czerń nabierała mocy. To pionierzy, innowatorzy, bohaterowie podziemia. Tam również musi ktoś władać. I właśnie oni dzierżą tę koronę. Ta płyta to wielkie wow, nie mylić z wielkim yo. To jedno z najlepszych połączeń defu, thrashu i blacku w historii. Złowieszcza, zawiesista atmosfera krążka przenika nas od środka, depcząc duszę. Szkoda, że nie nagrali nic więcej, a może właśnie w tym tkwi ta groteska. Dobrze przynajmniej, że pozostawili po sobie i to. To posłuchajmy teraz fragmentów tego wyziewu z piekła rodem. Album rozpoczyna się intro The 13 Bells of Doom z odgłosami wiatru, demonów, jakichś potępionych dusz oraz oczywiście dzwonów, po których następuje atak riffów kawałka Blood Runs from the Altar. Wokal Godspella jest rozdzierający i ostry. Rytm cały czas się zmienia, słyszymy bluźniercze melodie oraz heavy solo. Następnie całość zwalnia w hipnotyczny trans. Tekst jest opisem pełnej profanacji i bluźnierstwa spływającej krwią czarnej mszy. Ciekawym przerywnikiem w piekielnym łojeniu jest Seven Gates, w którym słyszymy burzę, padający deszcz, a pozostałe instrumenty wygrywają swoje frazy leniwie. Jest również melodeklamacja, która mówi o przemijaniu, a cykl życia jest przedstawiony jako taniec nad nicością świata. Tajemniczy 7,5-minutowy Incantation rozpoczyna się syntezatorami oraz fletem, które przełamuje melodyjna gitara prowadząca oraz niepokojące riffy. Następnie rozpoczyna się thrashowa jazda. To wspaniały wielopłaszczyznowy numer z licznymi zmianami temp, diabelskim wokalem oraz równie opętaną solówką. Tekst opowiada o człowieku, który świadomie oddaje się mocom piekielnym, aby stać się częścią nich.
Kompilację zamyka diabelski Ripped from the Cross. Jest tutaj blackowo, flashowo oraz defowo. Atmosfera jest ponura i niepokojąca, ale z melodyjnym solo. Wokal jest wściekły. Tekst opowiada o zniszczonym krzyżu, który przedstawia konflikt między światłością a cieniem. Spójrzmy na okładkę i wkładkę. Cover jest w tonacji monochromatycznej, gdzie na czarnym tle umieszczono na odwróconym krzyżu skrzydlatego demona, który wygodnie się na nim rozsiadł. Dzieci raczej nie powinny się jemu przyglądać, gdyż jak nic faja mówi się między kończynami dolnymi. Ja również nie jestem fanem patrzenia na cudze prącia, chociażby nawet te rysowane. Ale co zrobić, jest jak jest. Można by co najwyżej diabłu nałożyć jakieś barchany i będzie spokój. Ponad rysunkiem logo zespołu, na dole tytuł. We wkładce na czarnym tle białą czcionką wydrukowano teksty, zaś zamyka je foto zespołu przy krzyżu. Pod spodem kto stworzył muzykę i napisał liryki. Niżej info gdzie i kiedy album nagrano i tym podobne. Po rozłożeniu jednopanelowego digipaka podano krótką biografię zespołu. Na czarnym krążku CD umieszczono logotyp kapeli, niżej demona z okładki, na odwróconym krzyżu tytuł albumu i logo wydawcy. Na stronie zamykającej widzimy w ozdobnej ramce wydrukowane foto zespołu, niżej tytuły utworów i logotyp wydawcy. Groteskie na tych swoich demówkach stworzyli materiał często po stokroć lepszy niż niektóre zespoły tworzą przez całą karierę. Szkoda tylko, że zostali wymazani z pamięci i tak głęboko zakopani pod ziemią. Mam nadzieję, że tym odcinkiem udało mi się choć trochę ich odkopać, abyś mógł na własną rękę sprawdzić, jaki to fenomenalny materiał. A teraz zapraszam do oglądania kolejnego odcinka. Cześć!